Witam ponownie na moim kanale Beat Tarot. Dzisiaj zrobimy rozkład partnerski na uczucia, związki. Zobaczymy, jak będą przedstawiały się te energie. Jest to czytanie bezterminowe, więc niezależnie kiedy obejrzysz ten filmik, może być on dla Ciebie aktualny. Proszę jednak pamiętać, że są to odczyty ogólne. Nie ma możliwości, by w pełni rezonowały z każdym, więc proszę weź tylko to, co rezonuje, co działa, co pomaga w Twojej osobistej sytuacji, a resztę po prostu odrzuć. I dzisiaj zrobimy rozkład dla znaku zodiaku Rak. W pierwszej kolejności wyciągniemy dla Was kartę. Zobaczymy, co tutaj między Wami się dzieje teraz. Zobaczymy, jaki charakter ma związek. Zobaczmy, jakie energie są w związku, w relacji u Raczka. Karta mówi o duchowym przewodnictwie, o mądrości. Karta ilustruje jakby duchowego nauczyciela, który może mieć wpływ na Ciebie lub wkroczy w Twoje życie, aby przekazać Ci jakąś swoją mądrość. Więc warto się jakby rozejrzeć, czy ktoś w Twoim życiu, kto ma przenikliwość, wykształcenie, wiedzę i zdolność do zintegrowania duchowości i jej praw z ograniczeniami ciała fizycznego. Czy taka osoba gdzieś znajduje się w Twoim otoczeniu? Może to być osoba bardzo współczująca, która może oferować jakieś wskazówki, inspiracje. Ma bardzo duchowe podejście do wszystkiego, tak? Możesz spotkać na swojej drodze taką osobę, z którą będziesz mógł dzielić swoje przemyślenia, otrzymać cenne wskazówki, informacje. Osobę, która napełni Cię energią i zachęci również do bycia sobą, tak? Do pokazania swojej prawdziwej natury. I to może być taka pokrewna dusza, dzięki której znajdziesz prawdziwą inspirację, oświecenie, które jednocześnie są również częścią Twojej duszy. To karta, która w tradycyjnym tarocie jest kartą hierofanta, pustelnika, tak? A więc osoby, która ma ogromną wiedzę, która służy pomocą, która pozwala Ci wydobyć też na wierzch różne cenne informacje, przemyślenia, która pozwoli jakby zajrzeć w głąb swojej duszy. Więc możesz spotkać taką osobę na swojej drodze lub jesteś też w relacji z kimś, kto ma bardzo głęboką
wiedzę, duszę i może udzielić Ci wielu cennych wskazówek. Dobrze, zobaczmy w takim razie z kart Tarota. Zobaczmy, jak Ty przedstawiasz się w tej relacji. I mamy kartę 8 denarów. Teraz wyciągniemy kartę na Twojego partnera lub osobę, o której myślisz. Mamy 5 mieczy. I co między Wami tutaj występuje w tej chwili? Jaka energia jest między Wami? Jaka energia jest między Wami? Mamy 3 karty. 2 buław, sprawiedliwość i 4 mieczy. Ty w tej relacji pokazuje się, że chcesz nad nią pracować. Wkładasz dużo wysiłku w to, żeby ten związek funkcjonował. Być może jesteś też skłonny iść na jakieś ustępstwa, pracować nad tą relacją, żeby mogła się rozwijać dla Was. To też karta mówiąca o tym, że może jesteś skłonny do dopasowania się do swojego partnera, również bardzo wytrwały w swoich uczuciach i ta wytrwałość stwarza dobre podstawy dla związku, w którym oboje ludzi pracuje nad tą relacją, tak? Więc jakby jesteś skłonny do tego, żeby działać na rzecz tej relacji. Natomiast druga strona pokazuje się bardziej jako ktoś, kto nie jest skłonny do współpracy. To jest osoba, która może wywoływać konflikty, może okazywać wrogość, ma trudności w porozumieniu się z partnerem, może często wywołuje jakieś kłótnie, spory i może w jakiś sposób też upokarzać drugą osobę. Między Wami tutaj mamy kartę 2 buław, sprawiedliwość i 4 mieczy, co może mówić, że jest tutaj kwestia dokonania jakiegoś istotnego wyboru, podjęcia jakiejś decyzji i nie jest to łatwe zadanie. Może być też sytuacja, że w tej chwili ta relacja jest w zawieszeniu. Pewne kwestie nie są jeszcze między Wami wyjaśnione, rozstrzygnięte. Może być też tutaj sytuacja, gdzie zastanawiacie się lub druga strona zastanawia się nad rozwiązaniami jakimiś prawnymi, ale decyzje nie są co do tego jeszcze podjęte. Tu jest jakby w tej chwili zawieszenie broni, tak?
Jest tutaj również poczucie jakiejś niesprawiedliwości, braku równowagi. Jedna ze stron dąży do tego, żeby obronić tą relację, żeby zawalczyć o tą relację. Druga strona jest natomiast bardziej konfliktowa i tu nie chce iść na żadne ustępstwa. W związku z tym powstaje właśnie dylemat, co dalej z tym zrobić. I tak jak mówiłam, w tej chwili może być tutaj zawieszenie tej relacji. Może nie widzicie się ze sobą lub jest tak zwane zawieszenie broni, tak? I w karcie sprawiedliwości równocześnie jest tutaj potrzeba uwolnienia się od rzeczy, które przeszkadzają w życiu, tak? Może być też takie poczucie, że tracimy okazję do tego, żeby coś naprawić lub wyjaśnić. Jest tu obawa, że podejmiemy złe decyzje, złe rozstrzygnięcia i jest też obawa, czy wchodzić na drogę sądową, bo może to będą źle podjęte działania, które tylko przekonają Was do tego, że że los Wam jakby nie sprzyja i nastąpi takie pogrążanie się w fatalizmie, tak? Jest tu ewidentnie brak równowagi we wzajemnym porozumiewaniu się, tak? Wchodzenie w konflikty i potrzeba jakby uwolnienia się z tej sytuacji. Mieliśmy tu na początku kartę hierofanta, pustelnika, która może mówić o tym, że warto byłoby właśnie skorzystać z pomocy osoby, która ma ogromną wiedzę, która może służyć pomocą, wsparciem, więc jakby warto byłoby wziąć to pod uwagę. Dobrze, zobaczmy w takim razie, jaki jest Wasz stosunek do partnera, do tej osoby, o której tutaj mówimy. Jaki jest Wasz stosunek do partnera? Jakie jest nastawienie raczka do partnera? I mamy kartę 10 mieczy. Wy możecie czuć się zmęczeni już całą sytuacją, mocno zranieni przez tą osobę. Może być poczucie takiego przyparcia do muru, gdzie wydaje się, że z tej sytuacji nie ma już wyjścia żadnego. Jest dużo z tym związanego cierpienia, łez, mocne tutaj są przeżycia. Tutaj jest poczucie, że jakby nic nie można zrobić już w tej sytuacji i ponowne zjednoczenie tej relacji jest jakby niemożliwe. Tutaj już ten związek w jakimś sensie został nadszarpnięty bardzo mocno, tak? Zobaczmy w takim razie, jakie są uczucia tej osoby do Was, jaki jest stosunek tej osoby do Was.
I mamy kartę Słońca. Wyciągniemy jeszcze jedną kartę. Poproszę o jeszcze jedną kartę. Dlaczego tu mamy Słońce? Mamy kartę Słońca i Rydwanu. Tu się pokazuje, że ta osoba chciałaby ruszyć mocno do przodu, chciałaby coś zrobić, zadziałać, żeby w tej relacji się ponownie ułożyło. Być może ona nie potrafi tego w odpowiedni sposób wyrazić, pokazać i dać do zrozumienia, co należałoby zrobić, ale w głębi serca ma do Was bardzo dużo przywiązania, pasji. Wy możecie być również w tej karcie Rydwanu, bo Rydwan to karta raczka, więc możliwe, że ona czuje Was w swoim sercu, tak? Chciałaby tutaj harmonii w związku. Jakby widzi ten promyk nadziei w tym, że uda się tutaj wszystko naprawić, tak? Ale z jakichś względów jest też jednocześnie bardzo wrogo nastawiona do całej sytuacji między Wami, tak? Więc może tu być również chęć dominacji w tej relacji. Może też ta osoba maskuje swoje uczucia, nie do końca pokazuje, co tak naprawdę czuje. Ona może się kryć właśnie pod tym piątką mieczy, czyli pokazywać zupełnie inną postawę, bardziej kłótliwą, taką osobę, która nie chce dążyć do zgody, tak? I tu może w tych kartach również chcieć dominować w związku, chcieć zwyciężyć, jakby, żeby po jej stronie była prawda, tak? Może też prowokować do jakichś spięć, nawet jeżeli będzie to ryzykowało utratą partnera. Może również obmyślać jakąś strategię walki, żeby zapewnić sobie zwycięstwo, tak? Zobaczmy, jakie są predyspozycje Wasze do stworzenia tego związku. Mamy 7 kielichów. Jakie są predyspozycje do stworzenia tej relacji? Tu
jest wiele pasji i namiętności w tej relacji. Sporo jest też różnych wyobrażeń, może takiego patrzenia przez różowe okulary na wiele spraw, niedostrzeganie rzeczywistości, tak? Tu pokazuje się, że jest ogromna wzajemna atrakcyjność, jest to pożądanie między partnerami, natomiast wiele rzeczy może być tylko kwestią fantazjowania, wyobrażania sobie różnych sytuacji. Tutaj może być też, że jedna ze stron poświęca się drugiej osobie, jest pod jej wpływem, pod wpływem tej osoby. Tu również jest jakby ostrzeżenie przed zbyt dużą egzaltacją. Nadzieje, na których opieramy tą strukturę związku, może przerodzić się w rozczarowanie. I tu może być też lęk przed zmianami różnymi, gdyż one mogą stwarzać jakby pozory tej miłości, ponieważ opieramy się głównie na cielesności, fizyczności tej relacji i unikamy jakby realiów, tak? Więc tak to może tutaj wyglądać. Natomiast zobaczmy w takim razie, jakie są okoliczności zewnętrzne, które mogą na Was wpływać. Jakie są okoliczności zewnętrzne? Mamy kartę czwórki kielichów i kartę wisielca. No, pokazuje się, że w tej chwili jest tutaj albo brak kontaktu z tą osobą, albo kwestia zawieszenia tej relacji. Pokazuje się również tęsknota, wspominanie tego, co było, co przeszłe i niechęć też do ruszenia własną drogą, własną ścieżką. Tutaj konieczne byłoby przemyślenie wszystkiego jeszcze raz, być może spojrzenie z innego punktu widzenia na całą sprawę i zastanowienia się, dokąd ta relacja zmierza, ponieważ tutaj nie są podejmowane żadne kroki naprzód. Tu jest tkwienie w tym, co było do tej pory i niechęć pójścia naprzód, tak? Tu może być też napięta sytuacja między partnerami, kiedy obie strony czują się mocno urażone i to powoduje kłopoty i nieporozumienia w związku, więc jakby sytuacja wymaga przewietrzenia i przeanalizowania jeszcze raz, dokąd tak naprawdę zmierzamy. Być może trzeba spojrzeć na całą sytuację z innego punktu widzenia, przyjrzeć się temu bardziej
bardziej realnie, tak? Zobaczmy jeszcze, dlaczego tu mamy kartę Wisielca. Tu jakby żadna ze stron nie chce podjąć działania żadnego. I mamy kartę 5 kielichów. No tu jest poczucie, że zostało się bardzo mocno zranionym. Jest pokazane uczucie straty, że pokazane jest, że za dużo już się tutaj rzeczy zadziało i jakby nie ma wyjścia z sytuacji, nie dostrzega się tego wyjścia z sytuacji. Dlatego jest w tej chwili pokazane zawieszenie i tkwienie, jakby wspominanie tego wszystkiego, przerabianie tej sytuacji cały czas na okrągło i niemożność znalezienia wyjścia z sytuacji. Zobaczmy jeszcze, co może się tutaj w najbliższym czasie zadziać, na co nie będziecie mieli wpływu, co tutaj może się w tej relacji jeszcze zadziać w najbliższym czasie. Mamy kartę umiarkowania. Co tutaj się może zadziać jeszcze w najbliższym czasie? Kartę umiarkowania i 6 kielichów. Karta umiarkowania mówi o tym, że jakby sprawy idą w dobrym kierunku. Udaje się tutaj wypracować jakieś porozumienie, dogadać się. Być może ważne będzie powrót do tego, co było kiedyś, jak było kiedyś, przypomnienie sobie tych wszystkich rzeczy, które was kiedyś połączyły, które przynoszą wam te miłe wspomnienia z waszego wspólnego bycia, tak? Więc karta umiarkowania mówi, że może tutaj przyjść przebaczenie, chęć naprawienia błędów, wyjaśnienia wszelkich konfliktów. Wskazuje na to, że w najbliższym czasie może być okres spokoju, zaakceptowania sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć w tym związku. Może też wskazywać na to, że w was samych będzie taka, pojawi się harmonia wewnętrzna i może się to jednak wiązać ze zrezygnowaniem ze swoich własnych wymagań na rzecz drugiej osoby. I 6 kielichów mówi przede wszystkim o tym, że będziecie wracać myślami, wspomnieniami do tej części swojego wspólnego życia, kiedy było przyjemnie, kiedy była ta miłość, przyjaźń, dobry nastrój, uczucia były odwzajemnione, tak? Więc
tak to może wyglądać w najbliższym czasie. To, co będzie w przyszłości, jak rozwinie się dalej ta relacja, ten związek, zobaczymy w czytaniu rozszerzonym. W tej chwili wyciągnę dla Was jeszcze karty wyroczni i zobaczymy, co tutaj nam karty jeszcze powiedzą dodatkowo. I jedną kartę dla raczka i związku, o którym myśli. Mamy 3 karty wypadły. Pierwsza karta mówi tu o atrakcyjności, o tym, że jesteś teraz w takim momencie swojego życia, w którym możesz przyciągnąć do siebie romantyczną miłość i jakby nie musisz się specjalnie o to starać, nie musisz wkładać w to żadnego wysiłku, po prostu przyciągasz do siebie inne osoby i jesteś dla nich bardzo atrakcyjny. Kolejna karta mówi o zaręczynach, o wejściu jakby na wyższy poziom znajomości, zaangażowania. I karta ta może mówić o zbliżających się zaręczynach, nawet jeżeli w tej chwili nie jest najlepiej w związku albo nie jesteś w jakimś konkretnym związku, to jakby ta karta mówi o tym, że zbliża się jakby ta sytuacja do Ciebie, jest zapewnieniem, żebyś uwolnił się od wszelkich zmartwień, jeśli chodzi o to, czy wyjdziesz za mąż, czy nie, bo jakby karta ta mówi o tym, że jest to jak najbardziej możliwe i że w najbliższym czasie możesz tego doświadczyć. I kolejna karta mówiąca o tym, że warto czekać, to jest boskie wyczucie czasu, działa w Twoim życiu miłosnym. I karta może mówić o tym, że Twoja relacja z bratnią duszą wymaga cierpliwości, bo na nią składa się wiele czynników, tak? Więc jakby warto poczekać na ten szczególny związek, który jest Ci pisany, posłuchać też swojej intuicji, która jakby sama naprowadzi Cię na właściwe tory i wskaże Ci osobę, która może być w Twoim życiu taką bratnią duszą, i jakby kieruj się tą intuicją i ufaj terminowi tego związku, który może się pojawić na Twoim horyzoncie w najbliższym czasie, tak? Wyciągniemy dla Was jeszcze jedne przesłania. Co tutaj u raczka w związkach? Co u raczka? Oj, za dużo kart. Co u raczka w związku? Zobaczymy. Mamy 3 karty. Tu mamy kartę mówiącą o uwiedzeniu, o atrakcyjności, przyciąganiu ogromnym,
o połączeniu i randkowaniu, więc tak jak mieliśmy tu wcześniej w wyroczni, jest to czas, kiedy przyciągamy do siebie płeć przeciwną, kiedy wydajemy się dla niej bardzo atrakcyjni i może się taka osoba na naszej drodze pojawić w najbliższym czasie. Drugie mamy lustro, które mówi, żeby spojrzeć na siebie dokładnie i zobaczyć, czy nasze zachowania, nasz sposób bycia nie jest odzwierciedlony w drugiej osobie. Więc jakby tutaj pewne relacje mogą się odzwierciedlać w drugiej osobie, można to dojrzeć. I karta Topór może mówić o tym, że jest jakiś okres separacji i że jest to czas na powolne dochodzenie do siebie, leczenie swoich ran po jakimś rozstaniu, po zatrzymaniu jakiejś relacji, związku. Dobrze, przejdziemy do czytania rozszerzonego i tam zobaczymy, co dalej może dziać się w tej relacji, w tym związku, o którym tutaj mówiliśmy. Dziękuję Wam bardzo za obecność podczas tego czytania. Jeżeli z Wami rezonowało lub Wam się podobało, to poproszę o łapki w górę. Zachęcam również do pozostawienia komentarza. Do zobaczenia.